Siemanko, kolejny dzień, kolejny vlog. Tym razem zaczynamy pod sklepem. Jedziemy do koleżanki Ary, znaczy koleżanki Jane, która ma na imię Ara. Na wiosce mieszka przy rzece, pamiętacie pewnie z odcinków dwóch. No i zobaczymy, co tam u niej słychać. Wiemy, że zabrało jej dach podczas wichury. Kupujemy jej ryż i jakieś tam pierdoły, damy jej trochę jedzenia. Po nas 2 razy gościła, więc teraz my jej troszeczkę pomożemy. Tutaj następuje kupowanie ryżu i innych jakichś pierdółek. Did you ask her what she wants? Jesteśmy na tyle ogarnięci, że zapytaliśmy, co chce i kupimy jej to, co chce, a nie to, co my chcemy jej kupić. Myślę, że tak jest lepiej. Po prostu zapytaliśmy. Babe, how many kilograms of rice you eating sometimes in your house? 4 Yeah. every day. 4 kilograms of every day. Yeah. Wyobrażacie sobie taką opcję? 4 kilo ryżu dziennie tam się zjada. Ja im kupowałem kilka razy ryż po 10 kilo i sobie myślę, 10 kilo im kupię, no to na, nie wiem, 2 miesiące im wystarczy przynajmniej. Ja 10 kilo bym jadł przez chyba 2 lata. No i te 10 kilo wystarcza na 3 dni, niecałe. Ale rodzina duża, 10-osobowa. Ktoś tutaj musi wejść na krzesło, żeby dosięgnąć. Typowy sklep na Filipinach i wygląda tak, jakby był w garażu. Sorry, muszę wydrzeć się czasami, bo coś jedzie. Centralnie jak garaż. I tutaj 2 dodatkowe sklepy też wyglądające jak garaże. Zamknięte po tajfunie. Wszystko po tajfunie zamknięte, nic nie działa. Ale za to ja jestem otwarty, moje serce jest otwarte, mój umysł jest otwarty, nieważne. No i book open, czyli jestem jak otwarta książka, tak, bo moja historia cały czas się toczy, ja ją zapisuję i... Good. It's good. Okay, so let's buy more. 10, take 10. There is spicy and another is not. No spice. No spicy. Orzeszków spicy nie lubię za bardzo. Lubię spicy jedzenie, ale orzeszki wolę słone. Tradycyjnie. Trzeba tradycję podtrzymywać słonych orzeszków. Za całą paczkę zapłaciliśmy 1000 peso, czyli jakieś 80 zł. Może niedużo, ale zawsze coś. Dali nam 10 kilo ryżu w worku takim, który jest niezabezpieczony i by się mógł wywrócić, więc mówię, weźmy to, ogarnijmy. Nie, będzie dobrze. Nie. No tutaj jest do ogarnięcia. Kawałek, nie wiem. Siema. Łatwo zrobić, będzie zabezpieczone. To taka ciekawostka a propos Filipińczyków, że oni nie mają myślenia takiego na przyszłościowego takiego, że na przykład ten ryż może się wysypać. Nie może się wysypać. Ja mówię, no jak nie może się wysypać? Na zakręcie może się wysypać. I dawno już myślałem o tym, dlaczego tak jest, że Filipińczycy tak nie mają, Azjaci ogólnie i podejrzewam, ewolucyjnie, nie ma zimy, wieczne lato, nie trzeba się przygotowywać na zimę, nie trzeba myśleć przyszłościowo, żeby przetrwać, żeby nie umrzeć. No i dlatego jest taki pełen luz i wszystko sobie płynie powoli. Droga do Ary. Wszędzie drzewa pozwalane. Trochę inaczej to wyglądało ostatnim razem. Mam już pocięte w miarę, to trzeba uważać. Centralnie zrobił się dach nad drogą od tych bambusów, które tutaj się poprzywracały. Nie było tu chyba tragedii, mieli chyba szczęście w ogóle, że ta rzeka nie wylała. W sumie trochę drzew poprzewracanych, ale nie jest źle. What's the damage? The one that is more bright, yeah? Here. The roof fly. And this. Okay. And also this was closed, yeah? Here. And now it's open. Typhoon is very high. Yeah. Strong, you mean? Yeah. 2 roof also fly away in our house. Well, you've been here at home? Or evacuation center? Evacuate. Evacuate, yeah? Yeah. Evacuate there, evacuation. Okay. Everyone okay? Nobody? No.
Okay, that's the most important. You were scared, Ara? Yeah? You also in evacuation. Everyone here in evacuation, yeah? Evacuate to my neighbor and nephew. Ah, Here is my neighbor. in another house, more strong house, yeah? There are 2 houses I'm vacation. Mm. There. Ah, but it's like private houses, yeah? Yeah. Private house, okay. Ah, okay. Yeah. Tutaj widać na zdjęciu, to tam, to już jest zmienione. This my kitchen is there. Wow. So when you come back home and you see, it's so bad, huh? And everything is wet here. Even our house, everything is wet inside. Everything, like here. Yeah. So much water. Water is this. There, water. Yeah? The water is running. Mm. How much water? River. It's river going out, yeah? Till here. I'm not here. More, far. Far. Takie zniszczenia jak w tym domu to praktycznie nic w porównaniu do tego, jak niektóre domy zostały zniszczone. No i tutaj odbudowanie czegoś takiego nie jest jakieś bardzo kosztowne. Największy problem jest wtedy, kiedy zaleje cały dom i no, trzeba to oczyszczać. A dachy takie z blachy nie są jakieś super drogie, także pomimo tego, że no tak, to bardzo dużo domów ma, to całe szczęście, że dom stoi, bo jest taki region na północy wyspy, gdzie praktycznie domy murowane nie istnieją. No i też przy rzece, przy Lobok, przy samej rzece też murowane domy niektóre poszły z wodą. A tutaj stoi jeszcze, także dobrze. Dzieciaki się jarają, bo helikopter leci. Latają helikoptery po całej wyspie i roznoszą jedzenie i wodę w miejsca niedostępne samochodom. No. Ara przyniosła poczęstunek. Po filipińsku nazywa to się kamote, a po angielsku sweet potato, a po polsku słodki ziemniak, a po japońsku yakamoshi takaroki. Nie no, świruję, nie wiem jak po japońsku. Bez przesady, aż takim lingwistą to nie jestem. Eating kamote. And why you make eyes? Hot? What's the taste? It tastes like what? Potato. Just a little sweet. Nie solą tego, to po prostu jest ziemniak, który jest trochę słodki. They are just carrying the TV. Really? While the typhoon Yeah. saving TV, but already no roof? Kanang nawala na jud ang roof niya, nang dagan na mo or kanang Nagdagan na dada o di kung pa mo manghulay plastan. ah. Ay hamin ni balhin dan ha. Da. Pag human og kuan, pag ikuan pag sini ate ni balhin na pidto. So what? Ikado. First they are arranging the rice. Rice. After they're transferring there. To save the rice, yeah? Yeah. Sunod adto na po. And the roof is flying, they're transferring there. Okay. If the roof is not flying, they're staying here. Yeah. Ja to jem ze skórkami, ona obiera ze skórek. Ze skórkami mi bardziej smakuje. Prawie jak pieczone ziemniaki z ogniska. Pani właśnie powiedziała, że 8 blach odpadło z dachu i 150 tych takich klocków. O, tak jak widzicie tutaj, cementowe. 150 klocków gdzieś tam poleciało. Helikopter. Zobaczcie, jak się cieszą dzieciaki na helikopter, jak przelatuje. Widać za drzewami. No i wjechała sfermentowana ryba z chili. Na bogato.
Takie ziemniaki na słodko z taką sfermentowaną rybą z chili. Smakują całkiem nieźle. Tutaj pani pokazuje przed i po. O, coś się popsuło, ale zobaczcie, na górze jest przed, a na dole jest po. Tak zalało domy. Tak było przed. Idę do rzeki, zobaczyć jak wygląda rzeka po tajfunie. No zobaczmy. Na razie widać trochę poprzewracanych drzew. Od tej strony widać dom też rozwalony. To wcześniej stało, czyli pewnie stąd te halobloki pozabierało. Widoki przy rzece takie. Trochę połamanych drzew i bardzo dużo kamieni. Chyba z gór z prądem spłynęło tutaj. Tyle kamieni tutaj spływało, że będą mieli z czego domy budować. Bo oni z takich domów, z takich kamieni budują domy. No to też trochę inaczej wyglądało z tego co pamiętam. You want to swim? No, I forgot swimwear. Damian, Yeah, let's go swim. I forgot swimwear. Spotkały się dwie przyjaciółki i tak wygląda spotkanie. Yeah, yeah. Siedzą na telefonach. Why you meeting each other? You can just chat or video call. If you don't talk, both on the phones. Ciekawostka. W dosyć wielu miejscach na Filipinach są takie pompy, a oni to nazywają bomba. Dziwne, nie? Bomba, a my pompa. No i ogólnie jest pompa. Pani tutaj ma handel obnośny. Chodzi z dwoma takimi plastikowymi tymi i sprzedaje cukierki i inne rzeczy dla dzieci. No, kulki widzę kolorowe, takie jak kiedyś za dzieciaka były. Hello. Di ka nakamura sa puti sumong kaya subong gid kuan ka din. Here we go again. Never ending story. Idziemy kręcić TikToka albo TikToki nad rzekę. Ja je namówiłem, bo już świrowałem z nudów. Kminimy, gdzie kręcić te TikToki. Tu jest spoko. Kolejny układ taneczny. Dobra równowaga. Skakać tak po palmie. Yan na. Ano ko din center tong isa kay wag isa mahabol. Sapatos man ka. Vlog o tajfunie z elementami TikToka. A tutaj siedzi mama i się wszystkiemu przygląda. You don't wanna do TikTok? No TikTok? Okej, ustawiamy kolejną scenę. It's okay, I think. Let's do one here with the pig like that because it's good. But the music is in Yeah. Ready? Wow, jakie piękne widoki. Okay. But you want from there? But here is also good. One can be done from here. Lala. Ano sa papa? Kana TikTok paranoia. sa tuhod oy. Okay na.
Mycie motorów przy rzece to norma tutaj w tym kraju. Kolejne miejsce wybieramy. Staram się znajdować takie fajne, ciekawe, oryginalne miejsca do tego, żeby te TikToki wyglądały fajnie. Czasami jest tak, że światło jest powiedzmy tam, no i trzeba kombinować, żeby nie było pod światło, bo wtedy będzie cienko. No, ale to jest dobre miejsce do tego, żeby kręcić TikTok. Okej, ready? Uwaga, ważna scena. Namówiłem dziewczyny, tak wiem, jestem szalony, żeby weszły na drzewo i tam zrobiły TikToka. Nie jest to problem dla nich, bo skaczą po drzewach doskonale. Więc lecimy z tematem. Puki. Come on, because it's gonna be dark soon. Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Soriana para sana, kuti sempre di dada, ngana kira tamu cemburu, dengan apa pasangan baru. Okej, dziewczyny twierdzą, że zakończyły już temat. Na drzewo się bały wejść. Szkoda, bo piękne drzewo. Tutaj wywaliło od tajfuna. A tutaj pan ma swoje świnki. Tutaj w tym miejscu, gdzie kręciliśmy TikToka. W sumie tam jest to drzewo. Tutaj jest ognisko, a tutaj są dzieciaki, które wstydzą się przed kamerą, ale cały czas za mną chodzą. Yeah. Yeah, I see you. Even if you back. Wszędzie dookoła praktycznie pranie wisi. Dom Ary od tyłu. Trochę inaczej wygląda niż przed tajfunem. Ale da się mieszkać i żyć. Idziemy naładować sprzęty. Znaczy chyba jedziemy, nie wiem co. We are driving or we walking? Let's walk! Idziemy się naładować i są takie piękne okoliczności przyrody. No i taka ciekawostka, że najbardziej ucierpiały drzewa bananowca, bo są najsłabsze, są najbardziej miękkie. Ale zobaczcie, jak szybko wyrastają nowe liście takie wielkie. 3 tygodnie po tajfunie jest dokładnie, już takie liście powyrastały. Wow, jak pięknie. Siema koza, co słychać? Chcesz kogoś pozdrowić w Polsce? Rodzinę, kuzynów? Drapie się rogiem. Okej, spadam, nara. Idziemy naładować baterię w laptopie. Trzymaj się. Ruch jak w Rzymie. Pan niesie 2 przejrzałe kokosy. No zobaczcie, tutaj jest pompa właśnie taka. Bomba. Chyba tutaj działa. Hello? Bomba working? Working, yeah? Oh, nice. Pompa działa. O, już słychać piękny dźwięk generatora. Chyba w tym domu będziemy ładować. No kurde, myślałem w ogóle, że to jakiś hotel. Oni coś grają. Yo! See you! Okej, dowiadujemy się, co z tym ładowaniem. Zobaczcie, w jakim miejscu. Pieseły już obwąchują. Skumajcie to, wyjście z ogrodu.
Znaczy nie wiem, czy to wyjście z ogrodu, czy to wejście na ogród. No można sobie wyobrazić, że to jest powiedzmy ogród. Jak ktoś ma dobrą wyobraźnię, to nie jest to żaden problem, żeby sobie to wyobrazić. Tak. Siedzimy i czekamy na to, aż włączą generator. Nie wiem, kiedy to nastąpi, no ale nie mamy wyjścia. Chcemy się naładować. Dobra, nie wiem skąd, ale pojawił się generator. 5 minut czekania i jest. Trochę wachy, zaraz trzeba będzie za to zapłacić. Nie wiem, czy to podłączają specjalnie dla nas. Tak czy siak się cieszymy. A tutaj jest szopka, niezła szopka. Okej, udało się zorganizować, bo już myślałem, że nie naładujemy kamery, ale udało się zorganizować przedłużacz tutaj i ładujemy kamerę. Thank you so much. Okej, telefon wraca do ładowania, tylko chciałem nagrać tą scenę i tutaj się ładuje, stąd go odpiąłem. Tylko zupdate'uję, że naładowane jest wszystko. Łapo! Naładowane jest wszystko. Salamat kayo! See you on Sunday! Idziemy kręcić TikToka w nową miejscówę. Mijamy kozę i podjeżdżamy do świni. Zmieniamy miejscówę właśnie na taką miejscówę ze świnią, żeby było ciekawiej. Dziecko idzie myć naczynia do rzeki. Rzeka jest tutaj, jakby ktoś się zastanawiał. A tutaj jest pranie. Tak wygląda sytuacja. Tak wygląda świnia. Namówiłem je na to, żeby weszły na to drzewo. Ta świnia tam lała przed chwilą i w ogóle tam jest mega mokro. I cannot do it. You can go now, go there now. O. Very good. Namówiłem je na to, żeby weszły na to drzewo. Ta świnia tam lała.